Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie aparat Bailetta. Ja wiem, wszystkim kojarzy się Bailetta z takimi mniej lub bardziej plastikowymi aparatami. Złap mi ostrość na nim, poproszę o Bailettę. Bailettę. Czy takimi aparatami no nie są złe, ale dzisiaj będzie pierwszy model tej Bailetty. Model z 1939 powiedzmy roku. Bailetta określana jako Bailetta 1 czasami jako Folding, czasami jako Bailetta 1939 rok. Najstarszy, pierwszy. A czy nie jest to pierwszy aparat zrobiony przez firmę Beyle? Firma Beyer została założona w 1923 roku przez Woldemara Beyera, który postanowił produkować aparaty. Ale nie jakieś aparaty. Postanowił produkować dobre aparaty. Zresztą pierwszymi aparatami, jakie zaczął produkować, było na przykład Lotte, czy Erika, czy Gloria. Aparaty naprawdę widać, że to nie jest... Znaczy nie, boksy też robił. Boksy też małe, duże, drewniane, dla bardziej popularne, dla bardziej mniej zamożnych miłośników fotografii. Natomiast przede wszystkim produkował aparaty naprawdę bardzo dobre, co spowodowało też, że w 1931 roku produkował taki aparat, który się nazywał Beyla. Beyla aparat to jest bardzo podobne do tego, co w tej chwili mam. W 1933 roku powstała Beyla 1, w 1934 roku Beyla 2. Beyla 2 to nie jest lustrzanka. To nie jest lustrzanka. Ona ma tylko pryzmat jakby lustrzany na wierzchu. To oczko z przodu, to przez nie patrzymy. Aparat podobno fantastyczny, robi nim się przyjemnie zdjęcia przez ten pryzmat, nawet całkiem widać. I to było coś, to była nowość, jaka wtedy powstała. Natomiast, takim innym ciekawym aparatem był aparat zaprezentowany na targach w Lipsku w 1934 roku, Beyle Flex. I to już jest prawdziwa lustrzanka. Tylko tyle, że to jest lustrzanka na film typu 120, robiąca zdjęcia 6x6 cm. Ja jak na niego spojrzałem, powiedziałem, kopia Exacty. Tej pierwszych Exact, jeszcze przed Kino Exactami, tych wcześniejszych właśnie robionych, tylko oni robili na film 127 bodajże, jeśli pamiętam Exacty, a to jest na film 120, co dzisiaj jest lepsze, tylko że aparat jest rzadko spotykany, drogi w ogóle. Natomiast w 1938 roku zaprezentowali aparat Bailettę. Moim zdaniem to miała być taka bardziej popularna wersja aparatu, czy to jest właśnie ta Bailetta. Zabudowana góra, mieszek wysuwany, klapka z przodu zamykająca. To nawet całkiem dobrze działa. Jak go zamkniemy, jest bardzo poręczny. Do niego mam nawet pokrowiec oryginalny, skórzany z 1939 do 1941 roku produkowali, bo w 1941 przeszli na produkcję dla wojska, produkowali elementy. Nie wiem co. Elementy do bombowców i elementy do łodzi podwodnych. Zdążyli jeszcze, co prawda, zrobić Bailettę 2, czyli taki sam, tylko z dalmierzem na wierzchu zamontowanym. Ale jak go nacisnę tu guziczek, to się otworzy. Trzeba mu troszeczkę pomóc i wyprostować obiektyw później. No to już nie jest. Myślę, że on jak był nowy, to chodził piękniej. I mamy wspaniały aparat. Na film małoobrazkowy, co jest dzisiaj wygodne, aparat był nowoczesny, bo sprzedawany był wyłącznie z migawkami Compur, albo Compur Rapid, co nam daje czasy od 1 sekundy do 1/500 części sekundy. W 1939 roku to nie jest tanie. To nie może być tanie. Do tego czas B i czas T. Czas B, przypomnę, jak nacisnę, to robi zdjęcia, czas T naciskam, on się otwiera, ja mogę sobie pójść na kawę, wrócić, nacisnąć drugi raz, wtedy się zamyka. Do zdjęć nocnych to jest przydatne. Obiektywy. Były do niego 3 obiektywy. Trinar, Radinar i Casar.
Wszystkie 3 obiektywy, które były z nim sprzedawane, były to 3-soczewkowe obiektywy i bez żadnych powłok praktycznie. Przy czym najlepszym z tego uważany był Radinar, aczkolwiek czytałem na forum miłośnicy osoby posiadające Trinara i robiące i jednym i drugim, mówią, Trinar nie jest wcale gorszy, a czasami nawet lepszy od Radinara. Ja tutaj mam Radinara. Tak mi się trafiło. To uważam, to jest przypadek, ponieważ to jest przypadek, żeby kupić ten aparat, ponieważ on już nie jest taki tani, nie jest taki łatwy do zdobycia. Rzecz, która jest w nim wygodna, to jest przewijanie filmu. Jak go przewijam, to on po prostu ma w pewnym momencie opór, że już przewinąłem klatkę, a jak zrobię zdjęcie, to ten opór automatycznie schodzi i mogę zrobić następnie przewijać film. Co wtedy było bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, ponieważ w innych trzeba było jeszcze jakiś guzik nacisnąć, zdjąć blokadę, przełączyć. To był bardzo wygodny aparat. Znaczy, nie, on to jest bardzo wygodny aparat w fotografowaniu. Ja tak do niego podchodziłem powoli, poleżał, nie wiem, z rok u mnie na półce, albo z pół roku, nie pamiętam. W każdym razie któregoś pięknego dnia powiedziałem, dobra, dzisiaj idziesz ty. I najpierw włożyłem do niego negatyw ćwiczebny i właśnie, żeby wyczuć to przewijanie, bo jak się trochę za mocniej pociągnie, to przeskakuje i żeby to wyczuć, to przerobiłem tak na sucho negatyw, a później jak robiłem już na nim zdjęcie, to prawie idealne odstępy mi wychodziły między zdjęciami. Tak oczywiście jak to za pierwszy negatyw niepewny, jak się czuć, jeszcze czułem przy nim, natomiast dzisiaj wiem, że spokojnie mogę do niego włożyć następny negatyw i z wielką przyjemnością porobić nim zdjęcia. Migawkę oczywiście trzeba za każdym razem napiąć, wyzwolić przyciskiem. Napiąć. O, teraz nie działa blokada, bo nie ma negatywu. Z negatywem nie da się zrobić podwójnej ekspozycji, chyba że go nacisnę u dołu. Zrobię podwójną ekspozycję. O czym należy wspomnieć? Obiektyw ma ostrość od 0,9 metra do nieskończoności. To jest zdjęcie, które próbowałem zrobić jego minimalną odległość i tu użyłem tego czasu 1/500 część sekundy. Przy używaniu 1/500 części sekundy jest tak, że jeśli ja napnę migawkę i teraz pomyślę, użyłbym 1/500, to nie ma możliwości. Bo nie da się, dochodzę do 1/250 i nie da się przeciągnąć dalej. I to nawet nie jest błąd czy coś. Taka jest fizycznie konstrukcja tego obiektywu. Należy tej migawki, należy zrobić zdjęcie jakieś inne, następnie przestawić czas na 1/500 i dopiero wtedy czuć jak się naciąga ta migawka i zrobić na 1/500. Słuchaj, było jak to wszystkie mechanizmy chodzą ciężko, dlatego ja tą 1/500 nie zrobiłem 2 zdjęcia raptem, w tym właśnie to zdjęcie, żeby zobaczyć, żeby uzyskać jak najmniejszą głębię ostrości, czyli użyć jak najmniejszej przysłony. Tu jest chyba 3,5 użyte. Widać, że plastyka jest, mi się bardzo podoba plastyka tego obiektywu. Znaczy, plastyka tego obiektywu to zdjęcie nie pokazuje. Wejdźmy na zdjęcie, tu może, to może zdjęcie drzewo nad wodą, ono nie jest jakieś rewelacyjne, jakieś ciekawe, ale jeśli ja powiększę tą oponę na dole, to tak jak sobie zeskanowałem, spojrzałem na ekran, powiększyłem, wow, takie malarskie nieostrości, ale to pierwszy raz zobaczyłem takie malarskie nieostrości na zdjęciu. Podobno, wielu pierwszych fotografów to byli malarze. I jeśli te pierwsze obiektywy, które oni używali, jeszcze, bo to jest 1939 rok, to jeszcze przed nim, jeszcze te 50 czy 100 lat wcześniej, używający, powiedzmy 80-70 lat wcześniej robiący zdjęcia, to oni właśnie, jeśli mieli te obiektywy, które właśnie tak malarsko oddawały nieostrości, to oni musieli być nimi naprawdę zadowoleni, ponieważ to jest urok tego obiektywu jest fantastyczny. Ten obiektyw jest. Chciałem znaleźć jakieś zdjęcie pod światło. To jest pod światło. To jest zdjęcie pod światło, to widać po cieniach idących od drugiego słupka, widać, że idzie cień, czyli światło jest dokładnie w prawo za wieżą, za dzwonnicą. Kontrast, niepowlekany obiektyw, 3-soczewkowy, bardzo dobry, bardzo dobry. Chyba, ale z okiem, czy ja tu nie miałem czegoś mocniejszego, jakiegoś
Ale nie, tu jest zdjęcie, światło jest boczne, ładne boczne światło. To jest zdjęcie zrobione pod światło prawie całkowicie, czyli mój ulubiony model, gdzie widać, że on ma tylko takie krawędzie naświetlone troszeczkę. Natomiast jeśli chodzi o tonalność tego obiektywu, bardzo dobra, bardzo fajna, bardzo ładne. Tu jest użyta większa przysłona, bo ogólnie aparatem, który on nie ma dalmierza, trzeba ustawić na oko odległość. W związku z tym ja takimi aparatami przeważnie wolę troszeczkę większą przysłonę, żeby mieć błąd jak pomyliłem się, bo wydawało mi się, że jest 2 metry, a naprawdę było 2,5, więc jak mam przysłonę 5,6, to mi wszystko to ładnie wejdzie. Aparat, raczej sama ostrość, to zależy od zdjęcia, bo jeśli wezmę to zdjęcie, czyli tutaj ten fragment kościoła, bazyliki w Półtusku, to ono jest bardzo dobre. Bardzo ostre to zdjęcie jest. Ale jeśli wezmę to zdjęcie podwórka gdzieś zrobionego, ono jest znowu mniej ostre. Ono nie jest aż takie, jak by może się chciało mieć z współczesnego obiektywu, ale natomiast jak ja na to spojrzałem, mówię, dobra, no jakbym dzisiaj to zdjęcie leciutko jeszcze zsepiował, chociaż i tak wydaje mi się, że on ma trochę inną kolorystykę niż negatyw, który był wywoływany obok niego w Koleksie, był inny troszkę niż negatyw wywołany z tej Bejlette, inny. Natomiast to zdjęcie, okres międzywojenny, maksymalnie okres międzywojenny, jaki pamiętamy gdzieś, w tej komórkach wiszą jakieś ubrania. Ktoś zrobił to zdjęcie 80 lat temu, a dzisiaj je pokazuje. Może być nawet 100 lat temu, a dzisiaj je pokazuje. Nie, to jest zdjęcie zrobione, nie wiem, miesiąc temu, powiedzmy miesiąc temu. Jak słońce świeciło, bo dzisiaj nie świeci słońce. Także stary obiektyw zachwycił mnie bardzo. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości po tak prostym w sumie obiektywie, który 3 soczewki w 3 grupach, bez powłok. To ja spodziewałem się, że jak wezmę pod światło, to może coś będzie widać. A jestem bardzo pozytywnie zachwycony tym, że Bejlette, firma Beyer produkowała tak dobre, świetne aparaty. Niestety to jest ten problem z takimi aparatami, że jak porobiłem im zdjęcie od razu, wow, to może coś innego jeszcze tej filmy bym kupił, bo skoro tak dobre są, na szczęście są rzadko spotykane. Znaczy ten jeszcze jest spotykany, tego się da kupić, chociaż go był krótko produkowany, bo po wojnie już nie wznowiono jego produkcji. Produkowano już całkiem inne i przede wszystkim tego typu aparaty już produkowano, tańsze, prostsze i bardziej popularne. Natomiast jeśli zobaczysz takiego, otwórzmy go jeszcze raz, jeśli zobaczysz takiego Bejlette gdzieś, to oprócz tego, że on pięknie się prezentował, będzie na półce postawiony, wspaniale będzie się prezentował na półce, obok jakiejś Kodaka Retiny, który będzie pasował do niego, to oprócz tego bardzo dobre zdjęcia można nim zrobić. Także jeśli się trafi Bejlette, pierwszy model z 1939 roku, polecam. Zresztą zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, kilku zdjęć, które zrobiłem tym aparatem, po to, żeby się upewnić, że stare aparaty mają duszę i warto nimi robić zdjęcia. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia innych filmów, do obejrzenia galerii zdjęć. Patronom bardzo dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.